wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z filmem, w którym będę wybierać 12 autorów na przyszły rok. W sensie ja już wybrałam tych 12 autorów. Są to autorzy, których albo dawno nie czytałam, albo których dość długo już nie czytałam. Mam już ich tutaj wypisanych, natomiast chcę dobrać do nich miesiące. Może ja wymienię, jakich sobie wypisałam. Mam tutaj Franka Herberta, czyli autora Duny i nie tylko, Tolkiena, Władca Pierścieni, Silmarillion, Stephen King, no to mnóstwo takich horrorów. Mam jeden na półce, albo nawet i więcej niż jeden, więc chciałabym też je przeczytać. Daphne du Maurier czytałam, ale w sumie już jakiś czas temu, więc chciałabym sobie do niej powrócić. Oscar Wilde, czyli m.in. Portret Doriana Greya. Miles Cameron, to jest chyba Syn Zdrajcy, seria. Mam 5 tomów, całą serię mam skompletowaną, jeszcze jej nie przeczytałam. Pierwszy tom to Czerwony Rycerz, więc w przyszłym roku na pewno chciałabym po nią sięgnąć. Andrzej Sapkowski, czyli Wiedźmin, ale też ta seria Narenturm, Boży Bojownicy i Lux Perpetua. Potem jest William Wharton, czyli Ptasiek, ale Ptaśka już czytałam, więc chcę inne jego książki przeczytać. Mam też je na półce. James Rollins, on chyba się nazywa naprawdę James Czajkowski, napisał wiele książek, mam kilka po polsku, kilka po rosyjsku i chciałabym je przeczytać. Michael Crichton, czyli Jurassic Park, Park Jurajski. Mam tą starą wersję z wydawnictwa Amber, więc też chciałabym właśnie po nią sięgnąć. Preston i Child. To jest duet autorów, którzy piszą często razem, często też osobno. Natomiast mam sporo ich książek u siebie i w zasadzie zaczęłam jedną po angielsku. Mam ją też w wersji polskiej, więc chciałabym trochę poznać. No i Dmitrij Głuchowski, autor Metra. Ja teraz czytam jego jedną książkę, w zasadzie scenariusz do serialu, który powstał w 2021 roku bodajże, o ile dobrze pamiętam, ale mam też książki takie jak na przykład Tekst, których jeszcze nie dokończyłam, a zdecydowanie chciałabym. Też wyszła nowa jego książka Od Insignis My. Dalej jest tytuł, ale ja już nie pamiętam. No i właśnie chciałabym też ją poznać. Więc takich mam 12 autorów. Mam tutaj też przygotowane koło fortuny. I akurat reklama się pojawia, które będzie mi wybierać miesiąc dla danego autora. Nie będę mówić, dlatego wybrałam autorów, może tak, bo stwierdziłam, że mogę nie mieć ochoty na jakąś daną książkę. Z mojego challenge'u 12 książek na 12 miesięcy, 2 nie skończyłam i raczej nie skończę, czyli Anna Karenina i Malowany Człowiek. Co do Malowanego Człowieka, może jeszcze uda mi się zacząć w tym roku, natomiast Anna Karenina jakoś tak odstrasza mnie chyba jej wielkość i jej po prostu to, że będę ją czytać w oryginale, ta czcionka taka mała, no i to, że jest to bardzo dobra i wybitna książka, którą wiele osób zna, wiele osób kojarzy i dla wielu osób jest to wybitne dzieło. Ja się trochę boję, więc dlatego te 2 książki nie zostały przeze mnie przeczytane. Malowanego Człowieka nie przeczytam, bo nie miałam jakoś nastroju na tę książkę. Dlatego też myślę, że lepszym wyborem jest wybranie autora, bo najczęściej autorzy mają wiele książek. Więc przechodzimy do pierwszego autora. Jest nim Frank Herbert i wybierzemy mu miesiąc.
Dostałam niedawno właśnie Dune, wszystkie 6 tomów. Kupiłam też opowiadania Franka Herberta. Kwiecień wypadł. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Więc dlatego też Frank Herbert się pojawił. Zapisuję sobie od razu, żeby nie zapomnieć. Tu mi pies chodzi, dlatego go chcę przepuścić. On też się trochę boi teraz. Bo się musiał pośliznąć. Dobra. Drugi autor to jest Tolkien. Więc dla niego też wybieramy miesiąc. Wypadł listopad. Więc w sumie nie tak źle. W sumie te jego książki kojarzą mi się właśnie z taką chyba pogodą. Kolejny autor, Stephen King. Losuję dla niego miesiąc. Wypadł luty. Mroczny klimat, mroczny miesiąc, chociaż już powoli w lutym zaczyna się dzieć magia przyrody poniekąd. Daphne du Maurier. No tą autorkę bardzo lubię i wypadła w styczniu, więc styczeń z Daphne du Maurier na pewno minie bardzo miło. Mam ten problem, że miałam niektóre książki jej ściągnięte na Legimi, ale nie wszystkie, które wyszły z Albatrosa, więc na Legimi ich teraz nie ma, chyba że zapłacę. Ewentualnie mogę przeczytać je w rosyjskiej wersji, bo mam je jakby u siebie w rosyjskiej wersji, więc nie wiem, czy się nie skuszę po prostu i pociągnę po rosyjsku, bo czytałam właśnie tak po rosyjsku Rebekę oraz Zatokę Francuza. Po polsku chyba czytałam tylko Ptaki oraz Rebekę. Kolejny, piąty już autor jest to Oscar Wilde. Mam na półce portret Doriana Greya. Maj. Proszę bardzo. Jeszcze nie czytałam, dlatego stwierdziłam, że wpiszę go sobie na tą listę, żeby już go poruszyć. Bo wszyscy się tak zachwycają tą książką, że też bym chciała. Miles Cameron, czyli Czerwony Rycerz, ta seria 5-tomowa. Oczywiście ja nie będę czytać wszystkich książek. No, wypadł mu marzec. No to został nam jeszcze czerwiec, grudzień, październik, wrzesień, sierpień i lipiec. Czyli w zasadzie miesiące obok siebie. Andrzej Sapkowski i jakaś jego z książek przypadła na październik. To ciekawe. Chyba chciałabym zapoznać się z Narentum, ale dlatego też są autorzy, bo możliwe, że książkę, którą wybiorę sobie na ten challenge, będę chciała przeczytać wcześniej, a też tutaj nie chcę nic mącić, więc po prostu stwierdziłam, że chyba tak będzie lepiej, bo mogę przeczytać Narentum, potem na przykład w październiku sięgnąć po Bożych Bojowników albo po Wiedźmina, więc tak się nie blokuje tylko na jednej książce. Ósmy już autor, William Wharton. Chciałabym przeczytać jego książkę Al, czyli drugi tom Ptaśka, ale też wiem, że ma inne książki, akurat mi wypadły z pamięci. Mam chyba z 3 jego książki u siebie i William Wharton będzie czytany w grudniu. Czyli w zasadzie rok będę musiała poczekać. Oczywiście w trakcie mogę przeczytać wcześniej, ale w grudniu będę chciała przeczytać. James Rollins, z tego co ja kojarzę i w ogóle widziałam, to on pisze bardziej w fantastykę, więc ciekawie. I jest to czerwiec. Teraz piszę taki, w sensie James Rollins, 3. tom z pewnej serii, którą ja mam po rosyjsku. W Polsce jeszcze nie została przetłumaczona. No ale zobaczymy, kiedy uda mi się przeczytać. Michael Crichton. Wrzesień. Ja wiem, że on też napisał inne książki,
Mam lipiec i sierpień, czyli wakacyjny czas. Mam Prestona Childa i Głuchowskiego. Więc zobaczymy, kiedy będzie Preston Child. Lipiec. Czyli Głuchowskiego będę czytać w sierpniu. Bardzo się cieszę z tych wyborów, bo w sumie ogólnie myślę, że pasują. Czyli przypomnę jeszcze raz: Frank Herbert, kwiecień. Tolkien, listopad. Stephen King, luty. Daphne du Maurier w styczniu, czyli już niedługo. Oscar Wilde, maj. Miles Cameron, marzec. Andrzej Sapkowski, październik. William Wharton, grudzień. James Rollins, czerwiec. Michael Crichton, wrzesień. Preston and Child, lipiec. No i Dmitry Głuchowski, sierpień. Tak będzie wyglądał mój plan na następne 12 miesięcy. Jeszcze nie zamykam swojego challenge'u tegorocznego, bo mam jeszcze trochę czasu i może faktycznie uda mi się zapoznać z innymi tymi jeszcze książkami, które mam w tym challenge'u. Także co, dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!